Dzień dobry, nazywam się Anna Pająk i chciałabym opowiedzieć krótko o pewnych narzędziach, które bardzo lubię stosować podczas moich zajęć lekcyjnych. Jest to Genially, Learning Apps i Wikipedia. Te trzy narzędzia bardzo często łączę po to, aby w atrakcyjny i interesujący dla dzieci sposób utrwalić poznane treści, wprowadzić coś nowego i poprzez zabawę rozwijać ich znajomość języka polskiego, znajomość lektur, stosowanie struktur gramatycznych i to wszystko, co trenujemy na lekcjach języka polskiego. Dlaczego takie połączenie? Learning Apps to taka platforma, która umożliwia nam tworzenie samodzielnych gier, różnorodnych bardzo gier w postaci wykreślanek, krzyżówek, osi czasu. Różne możliwości mają różne gry i w zależności od naszego zespołu klasowego i danych potrzeb możemy różne gry stosować. Za pomocą gier Learning Apps utrwalamy rozmaite treści i co jest ważne, gry na tyle są proste w obsłudze, że mogą je tworzyć dzieci samodzielnie, albo mogę tworzyć dla dzieci ja jako nauczyciel, przygotowując określone treści. Learning Apps mamy już oswojone z uczniami, bardzo lubimy się bawić tą stroną, dlatego często ją wykorzystujemy. Learning Apps świetnie można połączyć z Genially. Genially to jest absolutnie fantastyczna strona, na której tworzymy różnego rodzaju prezentacje, takie interaktywne, multimedialne, z bardzo atrakcyjną szatą graficzną. Genially umożliwia nam tworzenie takich prezentacji, w których kryją się różnego rodzaju niespodzianki i przejścia. Jest to narzędzie, które doskonale pozwala nam stworzyć coś, co nazywamy sobie takim literackim pokojem zagadek, albo inaczej escape roomem. Ta nazwa jest bardzo atrakcyjna dla uczniów, szczególnie w młodszych klasach, ponieważ kojarzy nam się jednoznacznie z zabawą. W takim escape roomie czy pokoju zagadek możemy umieścić różnorodne odnośniki, treści, krzyżówki, zagadki, bardzo często wykorzystując możliwość połączenia Learning Apps z Genially właśnie. Dlatego jest to opcja bardzo często przeze mnie stosowana na lekcjach, którą się dzielę i do czego bardzo gorąco zachęcam. Bywa tak, że uczniowie mają problem z rozwiązaniem jakiegoś zadania i wtedy bardzo chętnie korzystają z jakiegoś wsparcia zewnętrznego. I żeby tutaj korzystać z dobrych źródeł, odsyłam moich uczniów do Wikipedii, która zawiera treści bardzo różnorodne, bardzo atrakcyjnie przedstawione, zazwyczaj z szatą graficzną, ze zdjęciami, z poszanowaniem praw autorskich. Także z wykorzystaniem tych trzech narzędzi możemy doskonale bawić się i utrwalać rozmaite treści na lekcjach.